Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Ania. W dzisiejszym filmiku przygotowałam dla Was taką torbę, którą widzicie na zdjęciach. Jest to torba zrobiona z włóczki. Tak jak tutaj widzicie, torba Drops Cotton Light. Ona ma w składzie 50% bawełny i 50% poliestru. I uważam, że jest to fajne, ponieważ właśnie poliester posłuży nam troszeczkę właśnie, pozwoli nam utrzymać tą torbę i nie będzie się ona na pewno rozszerzała i będzie bardziej stabilniejsza. Słuchajcie, no właśnie wygodą jest to, że możecie tą torbę zrobić z włóczki. Nie musicie sobie zamawiać sznurków czy też tasiemek. Z dowolnej włóczki, jaką macie. Ja zużyłam na tą torbę około 500 gram włóczki. Ona ma tutaj 105 metrów, 50 gram ma 105 metrów, więc jest po prostu dosyć gruba i takich motków trzeba po prostu zakupić sobie 10 i przerabiałam sobie szydełkiem 3,5 mm. Jeśli chodzi, słuchajcie, o to, co prawda tutaj piszę 4, ale dla mnie 3,5 po prostu było odpowiednie. I teraz tak, jeśli chodzi o samą torbę, projekt jest prosty, pomimo że ona jest tutaj tak sfalowana i wygląda jak te pieski takie, które mają po prostu dużo skórki. Robi się ją bardzo prosto, robi się ją z 2 paneli. Ja Wam w dalszej części filmiku pokażę, jak te panele wyglądają i później na samym końcu sobie właśnie łączymy w ten sposób torebeczkę. Ona ma tutaj właśnie takie modne dosyć teraz bąble, a te bąble mogą być w środku bądź też na zewnątrz, jak wolicie. Oczywiście w trakcie robienia wszystko tłumaczę. Torba jest, tak jak widzicie, no dosyć nietypowa, a nawet nie spodziewałam się, że mi taka wyjdzie, ale jestem zadowolona z efektu. Używam również do torby takie kółeczka. Są to kółeczka do makramy. Moje kółeczko ma średnicę około 5 cm. Oczywiście można użyć też kółeczka metalowe. Mam do tego przerobioną rączkę. Oczywiście do tej torby można stosować różne rączki, nawet rączki już gotowe, skórzane, w zależności po prostu co macie i jak chcecie, żeby Wasza torba wyglądała. Ja jeszcze dekoracyjnie zaczepiłam sobie guziczki, o czym powiem Wam na końcu filmu. I w środku mam taki magnesik zaczepiony, wiadomo, żeby po prostu nikt się nie wkradł. A z drugiej strony torba dokładnie wygląda tak samo, tylko inny guziczek, bo nie mogłam się zdecydować, jaki sobie wybrać. Oczywiście torbę można robić tak jak ja, ale można też modyfikować, można robić większą, mniejszą, szerszy paseczek, inaczej ją zamocować. Ja Wam po prostu pokazuję pomysł, a co Wy z nim zrobicie, to już od Was zależy. Mam nadzieję, że ta torba przypadnie Wam do gustu i że ktoś sobie ją zrobi i że napiszecie mi w komentarzach, co o niej sądzicie. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ no, jest to mój autorski pomysł. I ciekawa jestem po prostu, co o niej sądzicie. Także liczę, że po prostu się wypowiecie, a jeżeli nie, to chociaż zostawicie jakąś minkę lub łapkę do góry. Także jeżeli jesteście zainteresowani tą torbą, chcielibyście taką mieć, a naprawdę polecam, ponieważ na pewno każdy z Was gdzieś tam trzyma jakąś ukrytą włóczkę, że może a nuż się przyda. I właśnie ja taką trzymałam i postanowiłam sobie zrobić z niej torbę. Więc zapraszam na filmik. Zanim pokażę Wam jeszcze, jak zrobić tę torbę, to oczywiście zawsze zapominam, więc muszę jeszcze dograć kilka słów, że ja w opisie zamieszczam stronę do swojego Facebooka. No po co? Po to, żebyście się pochwalili, co zrobiliście. Tam właśnie już część osób zamieszcza swoje zdjęcia, z czego jest mi bardzo naprawdę miło, że są osoby chętne do podzielenia się również moimi projektami, ale we własnej wersji, we własnej kolorystyce. I dlatego ja bardzo Was zachęcam, żebyście po prostu dołączali do Facebooka. Ja zamieszczę tam tą torbę, tego linka i mam nadzieję, że w komentarzach ktoś pokaże, jaką sobie zrobił torbę, bo ja jestem bardzo ciekawa, w jakich kolorach, jak będzie wyglądać. Ja osobiście chciałam sobie ją zrobić też czarną, no ale na czarnym niestety słabo widać, więc na pewno byście nie mieli pożytku z tego filmu, więc po prostu kolor zielony. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć czas i zrobić sobie również taką czarną. I dlatego mam nadzieję, że odwiedzicie mojego Facebooka, moją stronę, dokładnie taki sam nazwa jak mój nick. Można wpisać w Facebooku, bądź też po prostu wejść w opis i tam jest już link do strony. I tam również umieszczam posty, na których po prostu widzę, jak ciężko pracujecie. Oczywiście zamieściliście bardzo już dużo filmów i z tego się bardzo cieszę i bardzo Wam dziękuję. Dobra, no to przechodzimy dalej. I zanim Wam pokażę, jak będziemy sobie wykonywać tą torebkę, to ja już przygotowałam pierwszy panel. Tak on właśnie wygląda i tak musi wyjść. On właśnie ma się tutaj falować i zaginać. To jest taka wersja tej torebeczki. Dlatego, tak jak mówiłam, warto używać sobie po prostu włóczek, nie żadnych sznurków, ponieważ przy sznurkach właśnie nie uzyskamy takiego sfalowania.
Jeśli chodzi o wielkość tego panelu, to ja przerabiając, tak jak Wam powiem, tyle rzędów, uzyskałam tutaj 28 cm, jeśli chodzi właśnie od tego końca do tego. Oczywiście torebeczkę można sobie zrobić mniejszą bądź większą. Ja po prostu pokażę Wam do tego momentu, którego ja uzyskałam tą wielkość. Ok, więc już zaczynamy. Torebeczkę zaczniemy od wykonania sobie magicznego kółeczka. W tym celu potrzebujemy naszą włóczkę. Ja będę pracowała na szydełku 3,5 mm. Oczywiście możecie dostosować szydełko do swojej włóczki. Czyli tak, kładziemy sobie włóczkę w ten sposób, trzymamy tutaj, owijamy dookoła w ten sposób, wkładamy szydełko pod spód, zabieramy tą włóczkę, trzymamy tutaj na środeczku w ten sposób i przekładamy sobie oczko. I mamy już zabezpieczone kółeczko, już się nam tutaj nic nie powinno rozlecieć. Następnie w tym kółeczku zrobimy sobie 8 półsłupków nawijanych. Czyli robimy narzut, bijamy się pod spód tutaj, zabieramy włóczkę jeszcze raz z tej strony i przekładamy przez 3. I znowu narzut od dołu, wkładamy szydełko od dołu, wkładamy od dołu tutaj do włóczki, zabieramy pod spód tą włóczkę, znowu przekładamy tutaj włóczkę i przez 3. I mamy 2. Ja już zrobię szybciej. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mamy 8 półsłupków. Nie będziemy tego kółeczka zamykać dookoła, ponieważ będziemy po prostu pracować sobie tam i z powrotem. Czyli zaciskamy sobie to kółeczko, mniej więcej tak, żeby tutaj właśnie była taka linia prosta. Nie dociskamy do kółeczka, żeby był okrąg, tylko tworzymy sobie taką właśnie linię tutaj prostą. Oczywiście to nam jeszcze ładnie się uformuje i wyjdzie, więc nie ma się co przejmować, że się nie udaje. Następnie robimy oczko do góry i odwracamy sobie robótkę. I będziemy pracować tam i z powrotem. Będziemy robić dalej półsłupki nawijane, ale będziemy się wbijać w tylną pętelkę łańcuszka. Cały czas wzór będzie taki sam. Po prostu, jak tu mamy cały łańcuszek, to my będziemy się zahaczać o tylną tą pęteleczkę. Tu jest jeszcze jedna pętelka, ona nas nie interesuje, to jest oczko łańcuszka, a tu jest tylna pętelka. I teraz tak, mamy 8 półsłupków i musimy zrobić w każdym oczku podwojenie, czyli w każdym oczku po 2 półsłupki, tak żeby powstało nam tych półsłupków 16. Czyli robimy narzut, bijamy się tutaj od góry zahaczając pętelkę, przekładamy włóczkę, znowu przeciągamy włóczkę i przez 3. I to jest pierwszy półsłupek i drugi półsłupek. W tym samym oczku 2 półsłupki i znowu bijamy się raz, przeciągamy i 2. I takich półsłupków musimy dojść do końca. I mam już przerobione wszystkie moje półsłupki, czyli łączna liczba tutaj powinna być 16. I znowu robimy oczko do góry, odwracamy i znowu pracujemy jak zwykle też na tylnej pętelce. I tutaj również robimy podwojenie, czyli z 16 ma nam wejść 32, czyli to samo. Narzut, bijamy się w tylną i przerabiamy sobie podwójnie oczko. Cały czas tak samo, czyli w każdym oczku podwójnie 32 do końca. Ja już przerobiłam sobie 32 półsłupki, czyli po 2 w każdym. Następnie znowu oczko do góry, odwracamy. Cały czas będziemy robić oczko do góry, odwracać. To jest robota właśnie na tam i z powrotem w takim półkolu. Słuchajcie, mamy 32 półsłupki, następne okrążenie to są 32 półsłupki. Po prostu żadnego zwiększenia. Przerabiamy sobie 32 półsłupki w okrążeniu niepełnym, po prostu tam i z powrotem. Czyli tak, tutaj w tym okrążeniu robimy 32 półsłupki dookoła. I mi tutaj został jeszcze jeden półsłupek, bo chyba Wam nie powiedziałam, że w ostatnim oczku robię sobie całe oczko. Czyli nie tylną pętelkę, tylko całą. Oczywiście można też robić tylną pętelkę, może wtedy będzie ładniej tutaj wyglądać, natomiast tą krawędź i tak będziemy jeszcze wykańczać, tak jak tutaj Wam pokazywałam, jeszcze Wam pokażę inny sposób wykończenia, więc tak naprawdę nie jest to istotne, ale ja już się przyzwyczaiłam, że robię sobie zawsze tą krawędź taką stabilniejszą. Ok, mamy 32 półsłupki i znowu odwracamy. W następnym okrążeniu będziemy robić jeden półsłupek i zwiększenie, jeden półsłupek i zwiększenie. I od razu jeszcze Wam chciałam tutaj powiedzieć, że oczywiście wzór jest dwustronny,
Natomiast tak jak zauważyliście, tu z tej strony widzimy już taki łańcuszek, a z tej strony troszeczkę niższy. Ja uznaję tą stronę za prawą, bardziej mi się podoba. I też warto sobie właśnie już ustalić, która strona będzie prawa, dlatego że wiadomo, będziemy doczepiać sobie włóczki, robić supełki, wiązać, żeby zawsze po prostu zostawiać je na tej naszej lewej stronie, tak? Nie ma znaczenia dla oczywiście tworzenia tej torebki, natomiast ma znaczenie, jeżeli chcecie właśnie dorabiać, doczepiać sznurki. I tak jak mówiłam, w tym okrążeniu mamy jeden półsłupek i zwiększenie, albo zwiększenie jeden półsłupek, w zależności jak chcecie, to jest wszystko jedno. Możemy zacząć od 2 półsłupków w jednym oczku i w następnym jeden półsłupek. I znowu 2 półsłupki w jednym i jeden półsłupek tutaj. I tak przerabiamy aż do końca. Ja jestem już na końcu i jeżeli zaczęliście tutaj półsłupek podwójny, to na końcu powinien Wam wejść pojedynczy. Jeżeli zaczęliście pojedynczym, to na końcu wyjdzie podwójny. I ja przerobiłam sobie jeszcze tutaj jeden półsłupek. Następne okrążenie, po tym okrążeniu powinniście mieć 48 półsłupków, więc przerabiamy je po prostu dookoła, bez żadnych zwiększeń. 48 półsłupków. Cały czas wbijamy się w tylną pętelkę i przerabiamy sobie dookoła. Ja może będę mówić dookoła, ale wiecie o co chodzi, po prostu jakoś jak patrzę na to kółko, cały czas mi się wydaje, że trzeba powiedzieć dookoła. Więc przerabiamy aż do końca. Już przerabiałam sobie 48 półsłupków. Słuchajcie, ja robię tą torbę, tak jak Wam pokazywałam, taką falowaną, więc jeżeli Wy chcecie, żeby ona się układała tak na płasko, takie rozszerzenia trzeba robić w ten sposób, że właśnie, skoro mieliśmy jeden rząd teraz przerobionych całych, to powinniśmy zacząć od 2 półsłupków i zwiększenia. Później rząd całych, znowu 3 półsłupki i zwiększenie. Natomiast ja obrałam sobie taką technikę, że chcę, żeby mi po prostu ta torebka falowała, więc po prostu powtarzam jeszcze raz to samo zwiększenie, co było tutaj, czyli 2 razy wykonuję jeden półsłupek i zwiększenie. Dzięki temu torba się zacznie falować i takich zwiększeń będę powtarzała jeszcze kilka rzędów, powiem Wam dokładnie ile. Natomiast jeżeli Wy chcecie, żeby torba właśnie była taka, po prostu równiuteńka, widzicie, że ten wzór prowadzi do tego, że ona jest niesfalowana, możecie po prostu pokombinować, zrobić po swojemu i zacząć teraz zwiększenia 2 półsłupki i zwiększenie. Później znowu przerobić cały rząd, później 3 półsłupki i zwiększenie. Ja natomiast właśnie skupiam się na tych falach, więc pokazuję Wam, jak je stworzyć. W tym momencie, tak jak mówiłam, powtarzamy jeszcze raz to samo. Czyli tak, powtarzamy zwiększenie i półsłupek, ale ponieważ ja zaczynałam tutaj w tym półsłupku od zwiększenia, więc teraz zrobię na odwrót, żeby po prostu nie, żeby to koło takie bardziej było koliste i nie stykały się ze sobą te zwiększenia. Czyli po prostu w tym rzędzie zacznę od jednego półsłupka, a w następnym robię zwiększenie. I tak cały czas, czyli jeden półsłupek i zwiększenie. Dzięki temu, że powtarzamy teraz jeszcze raz to samo, to właśnie zacznie nam się ta torebeczka falować. I jeden półsłupek i zwiększenie. I cały czas tak samo i jeżeli zaczynaliśmy od jednego półsłupka, to na końcu będziemy mieć zwiększenie. I mam już przerobione to zwiększenie. Jeszcze tego nie widać, że ona się faluje, ale zacznie się falować przy dalszych rzędach. Słuchajcie, tak naprawdę nie musicie za każdym razem liczyć tych oczek po przerabianiu całego rzędu, ponieważ tak naprawdę musicie się skupić na sekwencjach. Jeżeli wiecie, że sekwencja się zaczyna od jednego półsłupka i zwiększenie, to wiadomo, że musi się skończyć tak jakby zaczynając, czyli musi ostatni, jeżeli robiliśmy jeden półsłupek i zwiększenie, jeden półsłupek i zwiększenie, to na końcu będzie zawsze zwiększenie i tego pilnujcie, bo dzięki temu przy robieniu tych sekwencji wiecie, że ta liczba oczek tutaj nie będziecie musieli później po prostu ich liczyć i przy kolejnej sekwencji na pewno po prostu to wyjdzie, jeżeli się gdzieś pomylicie, bo po prostu sekwencja Wam się cała nie ułoży. Ja na początku liczyłam, spisywałam sobie te słupki, ale później już się zaczęłam gubić, bo tych półsłupków naprawdę zaczęło iść w setkach, więc nie chciało mi się za każdym razem liczyć. Podałam Wam tę pierwszą liczbę półsłupków, teraz wiem, że jest tutaj 72, ale już kolejne nie ma sensu liczyć, po prostu przy robieniu zwiększeń zawsze pamiętajcie, żeby wykonać daną sekwencję i dobrze ją po prostu zakończyć. Jeżeli widzicie, że Wam na przykład kolejna sekwencja to były 3 półsłupki i zwiększenie, a u Was skończyło się tylko na 3 półsłupkach i nie ma tego zwiększenia, to znaczy, że gdzieś pogubiliście półsłupek, gdzieś nie zrobiliście zwiększenia, trzeba się cofnąć i spróć.
albo sprawdzić właśnie na oczkach. I nie zaczynajcie kolejnego rzędu, jeżeli widzicie, że źle skończyliście, bo po prostu przy przerobieniu po całości jeszcze nie będzie widać, ale przy robieniu już kolejnej sekwencji znowu będzie coś nie tak, znowu Wam się te oczka pogubią. Więc radzę ich nie liczyć, tylko po prostu bardziej sprawdzać, czy wyszła Wam cała sekwencja dobrze. Ona się po prostu musi skończyć. Ma swój początek i ma swój koniec i każda musi po prostu się cała zmieścić, że tak powiem. Słuchajcie, następne okrążenie to oczywiście dookoła bez zwiększeń, czyli te oczka, które nam dobrze tutaj wyszły, jeżeli zrobiliście całą sekwencję, przerabiamy sobie po prostu dookoła. Ja wiem, że jeszcze mam tutaj 72, ale tak naprawdę za chwilę już po prostu nie podam Wam tej liczby, no bo już po prostu coraz więcej tych półsłupków, nie ma sensu ich liczyć, po prostu pilnujemy sekwencji. Czyli przerabiamy do. I już przerabiałam sobie ten rządek. Słuchajcie, kolejny rządek to również, to zaczynamy zwiększenie i znowu będziemy powtarzać tą sekwencję, którą na początku powtarzaliśmy, tylko mieliśmy jeden półsłupek zwiększenie, rząd prosty, jeden półsłupek zwiększenie, rząd prosty. Natomiast teraz będziemy powtarzać sekwencję 2 półsłupki i zwiększenie, rząd prosty, 2 półsłupki, zwiększenie, rząd prosty. To są 4 najbliższe rzędy, które nas czekają. Ja oczywiście po kolei Wam jeszcze tutaj pokażę. Czyli robimy 2 półsłupki i zwiększenie i przerabiamy sobie tak dookoła, 2 półsłupki i zwiększenie i oczywiście na końcu, jeżeli zaczynacie od 2 półsłupków, powinniście skończyć zwiększenie. I po przerobieniu tego rzędu zwiększającego przerabiamy oczywiście rząd bez zwiększeń, czyli rząd cały. Zawsze pomiędzy sekwencjami zwiększającymi będzie właśnie rząd bez żadnych zwiększeń. Czyli przerabiamy dookoła, jeżeli mamy pewność, że dobrze nam się skończyła sekwencja, to przerabiamy sobie półsłupeczkami nawijanymi dookoła. Ja mam jeszcze tu spisane, że chyba powinno być 96, ale tak jak mówię, ta liczba nie jest ważna, jeżeli sekwencja dobrze wyszła. Po przerobieniu tego rzędu powtarzamy dokładnie tą sekwencję, o której Wam mówiłam, czyli 2 półsłupki i zwiększenie. Z tym, że ja tutaj zaczynałam właśnie od 2 półsłupków i zwiększenie, więc tym razem, żeby po prostu cały czas zwiększenia nie były po tej stronie, zacznę od zwiększenia tutaj. Czyli zaczynam od zwiększenia w tym oczku i teraz przerabiam 2 półsłupki i tym razem nasza sekwencja kończy po prostu półsłupek, czyli 2 półsłupki, zwiększenie i 2 półsłupki. Czyli ostatnie 4 oczka u Was na końcu to powinny być 3 oczka tak naprawdę, zwiększenie i 2 półsłupki. I przerabiamy sobie tak dookoła. I po przerobieniu tych zwiększeń oczywiście robimy rząd bez zwiększeń, czyli dookoła wszystkie półsłupki. Wbijamy się w tylną pętelkę i przerabiamy sobie dookoła. I robimy kolejną sekwencję zwiększającą. Ostatni raz będziemy powtarzać sekwencję właśnie zwiększeń, czyli następna sekwencja to są 3 półsłupki i zwiększenie i ją również powtórzymy w kolejnych rzędach, czyli teraz wykonujemy 3 półsłupki zwiększenie, przerabiamy oczywiście później rząd cały i znowu 3 półsłupki i zwiększenie i rząd cały. I to będzie już ostatnia taka sekwencja podwójna, jak gdyby powtarzająca właśnie tamtą poprzednie sekwencje, ale najpierw robimy 3 półsłupki zwiększeń. I po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 2 półsłupki na końcu. I oczywiście, tak jak mówiłam, przerabiamy znowu cały rząd bez zwiększeń, czyli dookoła wszystkie oczka. Jeżeli mamy dobrze sekwencję rozplanowaną na końcu, to wszystko się powinno zgadzać. I po zrobieniu tego okrążenia przerabiamy jeszcze raz tą samą sekwencję, którą robiliśmy przed tym rzędem, czyli 3 półsłupki i zwiększenie, z tym, że robię teraz na odwrót. Tu zaczynałam od 3 półsłupkach i zwiększeniu, natomiast tutaj zacznę od zwiększenia, żeby po prostu te zwiększenia nie były cały czas z jednej strony, tylko też rozłożyły się na drugą. Robimy od razu zwiększenie i 3 półsłupki. I teraz robimy cały czas tak samo, czyli zwiększenie i 3 półsłupki. I jeżeli prawidłową mamy ilość oczek, to na końcu powinniśmy zakończyć 3 półsłupkami. I u mnie się kończy na 3 półsłupkach, więc to znaczy, że wszystko mam dobrze. No i oczywiście kolejne okrążenie to jest okrążenie dookoła bez żadnych zwiększeń, czyli cały czas sobie przerabiamy jedno okrążenie dookoła.
I później powiem Wam, jak będzie wyglądał schemat, ponieważ tak naprawdę już skończyliśmy ten etap robienia podwójnych właśnie tych segmentów i po przerobieniu tego rzędu już pokażę Wam, jak będzie wyglądało do końca robienie tej torebeczki. Ja już przerobiłam sobie ten rządek cały i teraz właśnie pokazuję Wam tą rozpiskę z racji tego, że nie ma potrzeby, żeby Wam cały czas pokazywała w każdym rzędzie, co ja robię. Tak naprawdę przerobiliśmy tutaj do momentu do 16, czyli tak, zaczynaliśmy od 8 półsłupków, zwiększenie, zwiększenie, rząd cały, 1 półsłupek, zwiększenie, rząd cały, zwiększenie, 1 półsłupek, po prostu było robione na odwrót. Jako kreseczka to jest dla mnie półsłupek, oczywiście chodzi o nawijane półsłupki, a V jest dla mnie zwiększeniem. I tak samo później był rząd cały, 2 półsłupki, zwiększenie, rząd cały, znowu zwiększenie, 2 półsłupki, po prostu na odwrót, ale to są te same rzędy, czyli po prostu powtarzanie rzędów 2 półsłupków i zwiększenie. I to samo było tutaj i cały. I tak samo zrobiliśmy jeszcze z 3 półsłupkami, zwiększenie, rząd cały i znowu zwiększenie, 3 półsłupki i rząd cały. Tak jak mówię, jesteśmy tutaj w tej pozycji 16. Następnie już nie robimy podwojonych tych rzędów tutaj takich z segmentem. Po prostu robimy sobie dalej. Czyli tak, robimy 4 półsłupki i zwiększenie. Następny rząd cały przerabiamy. Znowu 5 półsłupków i zwiększenie. Później kolejny rząd cały. Znowu 6 półsłupków, zwiększenie, kolejny rząd cały, 7 półsłupków i zwiększenie, kolejny rząd cały. I kończymy na 8 półsłupków i zwiększenie i kolejne 2 rzędy są całe. I to powinno dać nam sumę 400 oczek, 400 takich półsłupków. Oczywiście, tak jak mówiłam, torebkę można sobie modyfikować, bo można sobie ją przerwać, w pewnym momencie zrobić krótszą bądź też dłuższą. A ja tak naprawdę mówiłam Wam na początku, że też zaznaczam sobie stronę prawą i tak jak mówiłam, to dla mnie jest tutaj strona prawa, tu gdzie mam taki, tak dobrze mówię? O nie, źle mówię. Tu gdzie mam taki łańcuszek cały, nie zaczynający się bliziutko, tylko trochę dalej. I dlatego ja potrzebuję zrobić na końcu 2 rzędy całe, dlatego że po skończeniu tutaj muszę mieć nie właśnie ten ściek, tylko taki ściek. Będzie łatwiej po prostu przerabiać. Pokażę Wam na moim drugim już skończonym tutaj panelu, o co mi dokładnie chodzi. Już Wam pokazuję. Czyli po prostu, jeżeli planujecie sobie zrobić mniej czy więcej rzędów, zawsze kończący rząd jest po prostu z takich półsłupków, nie z tej takiej łańcuszka, tylko z takich półsłupeczków, w zależności, którą stronę uznacie za prawą i za lewą. Jeżeli robicie tak jak ja, to po prostu trzeba na końcu przerobić jeszcze 2 rzędy całe. Oczywiście robimy sobie dalej. Ja już nie będę pokazywać. Ja jedynie jeszcze mogę zasugerować Wam, że przy tych rzędach parzystych półsłupków, czyli przy 4, przy 6 i przy 8 rozdzielam sobie te półsłupki początkowe, czyli na początku robię 2 i zwiększenie i tym samym robiąc dookoła po prostu spotkam tutaj 2 półsłupki. Tu będzie zwiększenie, a tu będą 4. Następnie znowu robię tutaj raz, 2, 3, 4, zwiększenie, raz, 2, 3, 4, zwiększenie i tak dalej. Chodzi o to, że dzięki temu, że ja rozpisuję sobie te słupki parzyste, ten kształt po prostu ma bardziej półokrągły. Te zwiększenia nie spotykają się ciągle też w jednym miejscu. Czyli po prostu na krawędziach rozpisuję sobie po pół. Tak jak tutaj właśnie jesteśmy w tym momencie, czyli powinnam przerobić 4 półsłupki i zwiększenie, ale rozdzielę sobie to na pół, czyli tu przerobię 2 półsłupki i zwiększenie. Natomiast dalej robię tak samo, czyli robię 4 półsłupki i zwiększenie, bo sekwencja dotyczy 4 półsłupków i zwiększenia, czyli robimy po prostu tutaj później 4. Raz, 2 i tak jak mówiłam, na końcu po prostu tej sekwencji będziemy mieć 2 półsłupki. Takie rozdzielenie półsłupków. A później jak już przerobimy ten cały rząd i kolejny, który będzie właśnie cały, mamy rząd 5. 5 nie rozdzielamy, bo to jest liczba nieparzysta, ciężko byłoby ją rozdzielić. Rozdzielamy przy 6, czyli po prostu tutaj stawiamy 3 półsłupki z tej strony i 3 z tej strony. Przy 7 nie i przy 8 również rozdzielamy po 4 z tej i 4 z tej. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasne, że wiecie o co chodzi. Nie chcę z Wami przerabiać każdego kolejnego rzędu i mówić tu róbcie tak, bo to będzie cały czas to samo.
a filmik się tylko będzie przedłużał, więc po prostu przeróbcie sobie do tego momentu, którego chcecie, bądź do tego, którego ja Wam mówiłam. Torebka zacznie się oczywiście marszczeć, o to nam chodzi i pokażę Wam, co dalej. Ja już robiłam sobie 2 panele mojej sukienki, tak ją można nazwać. Oczywiście chodzi o torebkę. W następnej części, jeżeli upewnicie się, że macie właśnie 2 panele i oba są takie same, czyli można sobie właśnie policzyć te rzędy, tak jak mówiłam, wybieramy prawą stronę, tu jest moja prawa strona i kończymy sobie tutaj, na górze. Ja właśnie kończyłam takim zwykłym ściegiem, czyli tak naprawdę były do przerobienia 2 rzędy półsłupkami nawijanymi w tylną pętelkę, bez dodawania oczek. I teraz jesteśmy właśnie na górze i pokażę Wam, jak ja zrobiłam sobie tutaj wykończenie. Jeśli chodzi o to wykończenie, to tak, można sobie takie zostawić, ale ja lubię estetyczne prace i bardzo sobie cenię, jak wszystko jest tak fajnie, dokładnie zrobione i wiadomo, nie da się dokładnie, bo to jest rękodzieło, ale lubię po prostu ładne wykończenie. Więc ja Wam pokażę, jak ja zrobiłam, natomiast sposobów jest mnóstwo. Możecie tak naprawdę zrobić dowolnie, wręcz nawet zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie tutaj takich tych pomponów, kuleczek, które właśnie teraz są modne, ale przyznam szczerze, że nie wychodziłoby mi zbyt równo, więc po prostu uznałam, że zrobię to inaczej. Natomiast oczywiście Wy możecie sobie naprawdę dowolnie wybrać wykończenie. Jeśli już szydłkujecie, na pewno znacie jakieś wzory, a jeśli nie, to oczywiście możecie zrobić tak jak ja. Więc jestem sobie tutaj i już Wam pokazuję, co będę robiła dalej. Dalej będę pracowała na tej samej nitce, włóczce, czyli nie odcinam sobie tej włóczki. Można sobie zmienić mniejsze szydełko, na przykład 3 mm, ponieważ w tym momencie będę sobie tutaj dookoła robiła taki łańcuszek. Ten łańcuszek będzie mi potrzebny, żeby właśnie wybrać sobie tutaj ładne oczka. Mam zakończenie tutaj ostatni półsłupek, robię sobie oczko do góry i będę teraz przerabiała taki zwykły łańcuszek poprzez wybieranie tutaj oczek. Dlatego lepsze jest mniejsze szydełko, żeby się właśnie tutaj przekuć. I pierwsze moje oczko będzie tutaj. Przekładam sobie włóczkę i przerabiam sobie oczko ścisłe, czyli jeszcze raz przykładam. Robię sobie tutaj zaokrąglenie. I cały czas będę starała się robić te oczka. Natomiast tak, wiadomo, jest tu dosyć szeroki wzór, więc nie mogę wbijać się tylko w te ładne oczka. Muszę też tutaj pomiędzy znajdować sobie jakieś oczka, żeby mogła po prostu przerobić dalej, bo wiadomo, by się to zbyt ścieśniło. Czyli mam tutaj pierwsze. Następnie w tej przestrzeni pomiędzy tymi łańcuszkami będę starała się zrobić jeszcze 2 oczka. Czyli po prostu wybieramy sobie jakąkolwiek tutaj, widzicie, niteczkę, włóczkę wystającą i również przekładamy sobie włóczkę i robimy również oczko ścisłe. Tak jak mówiłam, robię tutaj 2, więc znowu sobie wybieram, przekładam. Tutaj staram się zawsze właśnie wbijać w to oczko, czyli zabieram sobie 2, przekładam włóczkę i od razu przeciągam. Staramy się robić też luźno i znowu wybieramy sobie jakąś tutaj pętelkę, przekładam. Te pętelki tak naprawdę idą symetrycznie, czyli jeżeli znajdziecie już te pętelki, to zobaczycie, że można tak naprawdę cały czas się wbijać w te same pętelki, a dzięki temu to zakończenie też będzie ładniejsze. Tak jak widzicie, ja tutaj pobieram sobie tą pętelkę, a za chwilę mi się tutaj pojawia kolejna pętelka. I znowu przerabiam sobie tutaj całe oczko. I w ten sposób robię sobie łańcuszek. Ten łańcuszek nie musi być na razie zbyt prosty, bo będziemy sobie jeszcze dalej go wykończać. Ja dojdę sobie tutaj do środeczka i pokażę Wam, jak tutaj można przejść. I jak jesteśmy sobie tutaj blisko środka, chwieje mi się, to oczywiście staramy się mniej więcej tak samo wbijać, czyli tak, znaleźć sobie po prostu jakieś pętelki i też nie nadbudować zbytnio dużo, żeby się nie okazało, że właśnie nie będziemy mieć tego trójkącika. Czyli po prostu przebiłam się raz i teraz znowu przebiję się tutaj 2. Teraz się po prostu cały czas tak samo sobie robić. Oczywiście mi tutaj przy kamerce to nie wychodzi zbytnio, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. A tak naprawdę tutaj nie ma ładnych oczek, więc ciężko jest po prostu powiedzieć, w co się wbić. Ja wyszukuję sobie takie spod spodu pętelki. Czyli po prostu robimy sobie mniej więcej po tyle samo i oczywiście robimy tak samo tutaj do góry, wracając tą samą techniką. Również zabieram sobie tutaj jedną i tu staram się również wyszukiwać po 2 pętelki.
środku i jedną pomiędzy oczkiem. I dojdę sobie już tak do góry. I jestem już na górze. Tutaj zrobiłam ostatnie. Możemy się również wbić te pierwsze nasze oczko w ten sposób. Teraz mienię sobie na szydełko moje zawsze, które robiłam. Robię oczko do góry. Odwracam sobie robótkę i teraz w każdym tym oczku, które zrobiliśmy, będziemy przerabiać sobie półsłupki nawijane. Czyli po prostu wbijamy się w całe oczko, przekładamy i robimy sobie półsłupki. Luźno staramy się właśnie robić, niezbytnio nie ścieśnieć tej robótki. Przebijam się przez to oczko, przekładam i przerabiam. Mam nadzieję, że widać. Tak pracujemy tutaj z lewej strony. Prawa będzie tutaj z półsłupkami. Tak naprawdę nie jest ważna liczba tych oczek, ile przerobiliście. Ważne, żeby mniej więcej się wbijać tak samo. Jest to tylko torba, nikt się nie będzie doliczał, czy jest tam jedno oczko więcej, czy mniej. Ważne, żeby sobie robótka luźno leżała, żeby sobie po prostu zbytnio nie naciągnąć. Jeszcze będziemy wykańczać te półsłupki, więc fajnie, żeby one właśnie były tutaj luźne. Więc nie przejmujcie się, jeśli one są właśnie tutaj z dziurkami, ponieważ właśnie zaraz Wam pokażę, co będziemy robić dalej. Czyli tak, dookoła, prawie dookoła, do drugiego końca przerabiamy sobie te półsłupki i ja Wam zaraz powiem, co dalej. Ja już przerabiałam sobie ten rządek półsłupków. Oczywiście na górze starajcie się mniej więcej właśnie zrównać tutaj tą płaszczyznę. Ale to też nie musi być jakoś szczególnie ważne, bo jeszcze będziemy sobie wykańczać. Teraz tak, robimy sobie oczko do góry, jesteśmy sobie na tej naszej prawej stronie i tutaj będziemy sobie właśnie robić takie owijane półsłupki, nawijane i po prostu będziemy potrzebować zaczynać tutaj od drugiego półsłupka, ponieważ pierwszy jest taki początkowym. Zaczynamy od drugiego półsłupka. Będziemy takie bąble robić, na pewno wiecie, o co chodzi. Natomiast ja nie będę robić ich zbyt wielkich, ponieważ bardzo by mi się tutaj to rozszerzyło. A w zależności, jakie półsłupki zrobiliście, jak Wam się będzie układało, musicie sobie po prostu dopasować pod swoją torebeczkę. Robimy narzut. Bijamy się jak gdyby w środek tutaj, tak żeby owinąć ten nasz półsłupek, żeby był na szydełku. Przeciągamy włóczkę. I znowu robimy narzut i jeszcze raz przeciągamy tą włóczkę. W ten sposób. I teraz w zasadzie od Was zależy, ile razy tych narzutów chcecie zrobić. Można zrobić jeszcze raz i jeszcze raz przeciągnąć. Ja natomiast tutaj kończę, czyli wszystko sobie przekładam i robię kolejny. W ten sposób, że znowu narzut, obejmuję ten półsłupek, przeciągam włóczkę. Narzut, obejmuję półsłupek, znowu przeciągam. Czyli tak naprawdę mam dwa narzuty. Mam tutaj w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek na łańcuszku, na szydełku i przez wszystkie 5 muszę przeciągnąć. Oczywiście mi jest tutaj na razie ciężko Wam to ładnie pokazać, ale ja sobie to później jeszcze wyrównam, dlatego tak szeroko tutaj mam. Cały czas po prostu robimy sobie 2 razy, owijając jak gdyby ten półsłupek. W ten sposób. Powstaną nam takie właśnie bąbelki. Ja wzięłam duże szydełko, poprzedni tutaj panelu przerabiałam sobie mniejszym, to wtedy one wychodzą takie równiejsze. Teraz po prostu chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Natomiast ja po prostu przerabię sobie dookoła mniejszym szydełkiem. Czyli po prostu każdy taki półsłupek owijamy sobie 2 razy, 2 narzuty i 5 oczek razem. Oczywiście mi tu spadło, ale wiecie, o co chodzi. To trzeba po prostu przećwiczyć, przerobić, żeby sobie po prostu takiego bąbla zrobić. I oczywiście to może być naprawdę kilka razy owijane, czyli tak naprawdę narzut, jeszcze raz, może być jeszcze raz. Ten bąbelek wtedy też wyjdzie większy i grubszy. To wszystko zależy od tego, jaki chcecie, żeby on był. Ok, więc tak robimy do końca i to już będzie część już ostatnia właśnie tych paneli i zajmiemy się właśnie łączeniem i robieniem paska. I w następnej części zajmiemy się już zrobieniem sobie tutaj dołu tak naprawdę do tej torebki, czyli będziemy łączyć ze sobą 2 panele. Układamy sobie w ten sposób, że tu jesteśmy na prawej stronie, w środku mamy lewą stronę, czyli będziemy pracować na prawej stronie. I zaczynamy sobie obojętnie z którego boku, znaczy z lewego, bo tak nam będzie prościej. Oczywiście można też zacząć z tego, ale będziemy po prostu iść w przeciwną stronę niż wskazówki zegara.
Tak mi jest wygodniej, oczywiście Wy możecie opracować swoją metodę. I zaraz Wam pokażę, jak będziemy tutaj robić. Ja te dno torebki będę robiła z podwójnej włóczki, żeby właśnie ono było troszeczkę grubsze. Wy, jeżeli macie grubszą, możecie zrobić z pojedynczej, bądź też, jeżeli chcecie, żeby po prostu było grubsze dno, zróbcie sobie z podwójnej. Robimy sobie pierwszą taką pętelkę podstawową, w ten sposób, zaciskamy, żeby była mniejsza. Następnie będziemy tutaj pracować od tego momentu, gdzie mamy tutaj pierwsze takie oczka. Na razie pomijamy sobie tą część, którą tutaj wykańczaliśmy, ponieważ ona będzie służyła do zaczepienia sobie tego kółeczka tutaj, więc pokażę Wam później. Natomiast wyszukujemy sobie w miarę, wiadomo, że może nie wiadomo, czy nam się uda wysukać, ale może taką właśnie to pierwsze oczko, które tutaj było z tej pętelki. I zaczepiamy sobie tutaj szydełko i przeciągamy sobie tutaj tą pętelkę i zaczepiamy sobie tutaj o pierwsze nasze oczko. Następnie ja przetestowałam sobie, będę robiła 9 oczek łańcuszka. Oczywiście nie z tą stroną, tylko tą, tu gdzie mamy włóczkę. 9 oczek łańcuszka do góry. To zależy od tego po prostu, jaki szeroki chcecie, żeby był ten paseczek i jaką macie włóczkę. Musicie sobie po prostu przetestować, ile Wam to da. Tu mam 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zaczepię tutaj. Czyli przełożę sobie szydełko również tutaj o 2, przekładam włóczkę i robię 9 oczko. W ten sposób. I mam zaczepione pierwsze tutaj oczka. Następnie odwracam sobie robótkę w tą stronę. Idę już po prostu na dół, będę szła na dół. I tutaj przerabiam sobie moje oczka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wbijam się w 8. Przerabiam sobie oczkami ścisłymi, tylko w tylną pętelkę. Czyli wybieram sobie tą pętelkę tutaj i przerabiam. Cały czas w tylną pętelkę. Tak naprawdę będą to właśnie oczka ścisłe wbijane w tylną pętelkę. Będą tworzyły właśnie tutaj ten wzór tego dna. Ono też, ten wzór daje nam takie po prostu już sam w sobie jest taki ściśnięty, więc po prostu on tak jeszcze usztywni tą naszą torebeczkę. I przerabiamy sobie wszystkie oczka. Tutaj teraz będę miała 8 przerobionych. W ten sposób. Następnie będziemy robić w taki sposób, że będziemy sobie zaczepiać o ten łańcuszek. Z tym, że oczywiście pomijamy zawsze pierwsze oczko, które wbijaliśmy się, więc musimy brać kolejne oczko, które jest puste. Tutaj jest zaczepione, a tu mamy puste. Ja, żeby zawęzić trochę tą torebeczkę, będę się wbijała tutaj w 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. I będę przerabiała je oczkami ścisłymi, czyli wbijam się w pierwsze. Oj, jak zwykle, jak człowiek chce, to zawsze się coś nie udaje. Czyli wbijam w pierwsze, robię raz. Później robię 2, 3, 4 i 5. Mam przerabione tutaj 5 oczek ścisłych. One tak naprawdę będą mi tą robótkę właśnie tutaj zawężać, ponieważ odwracamy z powrotem w kierunku naszego łańcuszka, czyli tak, do dołu i przerabiamy znowu oczkami ścisłymi, pomijając te 5 oczek, czyli odliczamy raz, 2, 3, 4, 5 i tu mam pierwsze moje oczko łańcuszka z paseczka, czyli tak naprawdę tworzy nam się dzięki temu tutaj taka kuleczka, czyli wbijam się jeszcze raz, raz, 2, 3, 4, 5, tutaj w pierwsze oczko, pomijając 5 oczek. Raz. I oczywiście też się wbijam w tylną pętelkę. 2, 3, 4, 5. Zrobiłam sobie 7. Tu mam jeszcze 8 do przerobienia. To 9 moje oczko. Tak naprawdę to było tutaj zaczepieniem. I tego już nie będę wliczała. Teraz w środku mam 8 oczek zawsze do przerobienia. I znowu idę na dół, zaczepiając łańcuszek. Czyli tak, patrzę, które oczko było zaczepione.
I w każde kolejne 5 oczek będę robiła oczka ścisłe. Z tym, że właśnie tutaj robimy w tą stronę, czyli jesteśmy w takiej pozycji i znowu zaczepiamy o 5 kolejnych oczek oczkami ścisłymi. Raz, 2, 3, 4, 5. Mam zaczepione i znowu odwracam sobie tak, żeby mogła pracować na tym naszym tutaj brzegu. Odliczam te 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I przerabiam tutaj w pierwsze moje oczko od podstawy. Czyli raz, tu mam 8 oczek. Raz, 2, 3, 4. Jest tu mi coraz ciężej, bo wiadomo, ja mam podwójną nitkę i niestety jeszcze bawełna mi się rozwarstwia, więc być może to u mnie trochę niezdarnie wygląda, ale mam nadzieję, że Wam tutaj pokażę. Czyli mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oczywiście tutaj trzeba bardzo się skupić i liczyć sobie te oczka. Można też sobie znaczyć na przykład te 8 oczko tutaj jak chcecie. Za każdym razem wpinać sobie w pierwsze i w ostatnie, żeby się nie mylić. Ale tak naprawdę przy odliczeniu nie pomylimy się. I znowu będziemy się wbijać w kolejne 5 oczek. Czyli tak, widzimy tutaj, że to oczko jest zajęte, bo ono jest nawet takie zaciągnięte. Kolejne oczko wolne jest tutaj, czyli przerabiamy sobie 5 oczek ścisłych. Raz, 2, 3, 4 i 5. I znowu odwracamy w ten sposób, żeby wrócić do naszego łańcuszka tutaj. I znowu odliczam te 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak jak mówię, można znaczyć, można odliczać. I znowu przerabiam oczkami ścisłymi w tylną pętelkę. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu wiem, że mam jeszcze ostatnie 8. Nie możemy zapominać i nie możemy właśnie zmniejszać cały czas tego paseczka. Zawsze musimy przerabiać tyle, ile sobie założyliście, że w tym paseczku właśnie będzie. Mój może nie jest za szeroki, ale nie musi być, tyle mi wystarczy. I oczywiście jesteśmy tutaj z tej strony w takiej pozycji. Ona może być trochę niewygodna, bo mamy z tej strony włóczkę. Natomiast my sobie ją właśnie tu przekładamy w tę stronę. I oczywiście znowu zaczepiamy o kolejne 5 wolnych oczek, czyli szukamy oczka wolne, niezaczepione i znowu zaczepiamy. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu wracamy do naszego łańcuszka w ten sposób, pomijając 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Oczywiście nie liczymy tego, które mamy na szydełku, bo to nie jest przerobione oczko, czyli liczymy przerobione oczko. Raz, 2, 3, 4, 5. I tu mam pierwsze oczko z mojego łańcuszka, wbijam się, staram się przybliżyć tą włóczkę, żeby właśnie ten supełek się tutaj przybliżył i przerabiam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Oj, tu mi coś nieładnie wyszło. Czasami tak jest, że niestety trzeba się wrócić. Czyli mamy 7 i 8. Tymczasem mi się oczywiście splątała tutaj włóczka. Już do Was wraca. Ok, włóczki rozplątane. Robimy dalej. Czyli jesteśmy w miejscu, w którym ja zrobiłam sobie 8 półsłupków. Znaczy oczek ścisłych i teraz znowu będę zaczepiała 5 oczek ścisłych na torebeczce, czyli raz, 2, 3, 4 i 5. Mam 5
I znowu sobie odwracam tą stronę, żeby mi się łatwiej pracowało. I znowu odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli muszę się wbić tutaj, tą krawędź. I znowu staram się przybliżyć tutaj tę oczka. Przeciągam i robię 8 oczek ścisłych tutaj na paseczku, czyli mam już raz, 2 i mam już 8. I znowu jestem sobie z tej strony, czyli tak jak tutaj to jest troszeczkę gorzej, musimy po prostu sobie jak gdyby od tej strony popatrzeć. Zaczepiamy kolejne 5 oczek, czyli tak naprawdę suwamy sobie włóczkę i zaczepiamy raz, 2, 3. Przerabiam z Wami trochę więcej tych rzędów, żeby właśnie Wam pokazać, że tak naprawdę może wygląda to od nas skomplikowane, ale musicie po prostu spróbować i sami zobaczyć, jak Wam to wychodzi. A zobaczcie, że efekt naprawdę wygląda fajnie, jest świetny. Tworzą się nam tutaj właśnie takie kuleczki, bąbelki, czy jak to się tam nazywa, które no dosyć często się teraz pojawiają w różnych sweterkach, czy właśnie w takich ozdobach, a więc myślę, że to fajnie będzie wyglądać. I oczywiście robimy dalej, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i znowu 8. Te 5 półsłupków, półsłupków oczek ścisłych, które właśnie tutaj zaczepiamy, one po prostu przybliżają do siebie tą torebkę, żeby po prostu ona nie była taka wielka, bo ona jest ogromna teraz sfalowana. I dzięki temu, że ona właśnie jest sfalowana, możemy sobie pozwolić na tworzenie takich bąbelków. I tak naprawdę, słuchajcie, cały czas robimy tak samo, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W środku przerabiamy 8 tych oczek ścisłych w tylną pętelkę. Dzięki temu powstaje nam taki ładny wzorek, podobny właśnie do wzorku na drutach, a z boku mamy bąbelki. Czyli tak, tu się prościej nam wbijać, bo mamy ładnie ułożone włóczko, natomiast może z drugiej strony troszeczkę to gorzej wygląda, gorzej się pracuje, ale też się da. Czyli za każdym razem ja wbijam się tutaj w 5 półsłupków. Tak naprawdę ta torebka będzie się bardziej zwijać, czy tworzyć większe bąble, jeżeli będziecie po prostu tworzyć tutaj więcej oczek ścisłych. To wszystko tak naprawdę zależy, jak chcecie. Możecie sobie kilka po prostu rzędów przerobić i zobaczyć, czy właśnie Wam to odpowiada. I znowu, tak jak mówię, przekładam, robię 8, znowu zaczepiam i tak pracujemy sobie właśnie dookoła, zaczepiając cały czas i tworząc bąbelki. Tutaj nam powstanie właśnie taka dziura. Ta dziurka wykorzystamy na przymocowanie sobie właśnie kółeczka do rączki, do tej torebki. Ale to oczywiście później, przede mną stworzenie całego tego spodu. Jest tego sporo, bo jest 400 oczek, więc muszę trochę tego przerobić. Mam nadzieję, że w miarę dobrze Wam to wytłumaczyłam, jak to będziemy robić. Oczywiście zawsze możecie sobie przewinąć film lub też po prostu napisać w komentarzu, jeżeli Wam się coś nie udaje. A ja przerabiam sobie dalej i spotykamy się już na mocowaniu sobie tych kółeczek. Ja już przerobiłam sobie cały praktycznie paseczek. Zatrzymuję się tutaj na końcu, żeby Wam pokazać tak naprawdę, że nieważne ile Wam tutaj zostało oczek, bo to też zależy od tego, czy się pomyliliście, czy na przykład tak jak zaczynaliśmy po prostu od 1 i dopiero od 5, więc tak naprawdę nie trzeba kończyć na 5 oczkach, po prostu tyle ile Wam tutaj zostało. Mi zostały 3 oczka, wijamy się po prostu w 3 i robimy sobie po prostu taką mniejszą pętelkę, czyli zawracamy również i przerabiamy sobie raz, 2, 3, 8 tutaj półsłupków, znaczy oczek ścisłych, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i również po tej stronie mi zostały 3, więc również zbieram sobie 3 raz, 2 i 3 i również sobie zawracam i jeszcze raz sobie przerabiam rządek 8. Raz, 2, 3, 8. I w zasadzie to będzie tutaj wszystko. Przerobiliśmy sobie już prawie całe dno. No, przerobione. I zajmiemy się zaraz przymocowaniem sobie paska i tych kółeczek. Ja jeszcze powiem Wam coś a propos tej torebki właśnie, tylko chcę sobie tutaj dokończyć. No i można sobie tutaj dowolnie jeszcze się wbić i zrobić oczko ścisłe, odczepić sobie
włóczkę i zaciągnąć sobie tutaj oczkiem ścisłym. Oczywiście te wszystkie włóczki trzeba będzie sobie pochować, wplątywać w środek wzoru. A jeszcze Wam coś zaraz pokażę. Musiałam powiększyć sobie rozmiar kamerki. Tak właśnie wygląda moje sfalowanie tej torebki. Uważam, że jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o to dno, to ja polecam przerobić sobie jednak podwójną włóczką, ponieważ ona tak naprawdę bardzo stabilizuje właśnie tą krawędź i tą torebeczkę. Ona się jeszcze troszeczkę tutaj może naciągnąć w tą stronę, rozszerzyć. Jeżeli weszła Wam ciut cieńsza, na pewno się rozszerzy. Jeżeli, tak jak Wam pokazywałam, ja wbijałam się w 5 oczek i tworzyłam takie bąbelki. Ale jeżeli chcecie, Wy możecie się tak naprawdę wbijać w 6 czy 7, w zależności od tego, jak wielkie zrobiliście koło. Jeżeli robicie oczywiście mój rozmiar, no to bardzo się cieszę. To będzie mniej więcej tak wyglądało. W środeczku jest bardzo podobnie, z tym, że te bąbelki tak naprawdę są na zewnątrz. Więc jeżeli chcielibyście mieć te bąbelki w środku, a na zewnątrz naprawdę nie są dosyć tak widoczne, to musielibyście zszywać torebkę po prostu z drugiej strony, czyli tak naprawdę od lewej strony i dopiero przewijać na drugą stronę. Ok, no to bierzemy się dalej do roboty. Ja już przymocowałam sobie pierwsze kółeczko, żeby Wam pokazać, jak będzie wyglądało mocowanie. Oczywiście ja mam drewniane, ale jeżeli Wy macie, możecie używać takich, jakie macie, również metalowych. To są zwykłe kółeczka do makramy. Moje ma około 5 centymetrów od średnicy zewnętrznej. Słuchajcie, tak naprawdę jeżeli nie macie takiego kółka, to również można takim samym sposobem, czyli tym paseczkiem, który szliście tutaj, kończyliście, iść do góry i robić sobie dalej i zakończać z tej strony. Tak naprawdę to zależy od Was, jak chcecie. Ja natomiast lubię sobie po prostu takie gadżety tutaj wszywać, więc teraz pokażę Wam, jak sobie wszyję to drugie kółeczko. Tutaj mamy taką dziurkę, jeżeli robiliście tak jak ja, więc po prostu wpasujemy sobie to kółeczko mniej więcej tak. Zaczniemy od tego, że przygotujemy sobie to kółeczko. Ja będę sobie robiła z podwójnej włóczki, bo wtedy jest właśnie grubiej i lepiej to wygląda. Zrobimy sobie początkową pętelkę. I teraz tak, tą pętelkę przekładamy sobie w taki sposób, że zaciskamy sobie ją tutaj i trzymamy ją tak. Czyli pod spodem mam włóczkę, tu mam z przodu pętelkę i robię sobie oczko ścisłe. I tak sam sposób będziemy robić dalej. Tutaj możemy sobie ten sznurek, który mamy od dołu, wbudowywać właśnie tutaj w tą część, żeby nam po prostu nie wystawał i nie było widać. Czyli wbijamy się pod spód, mamy sobie ten sznurek też pod spód i będziemy go tutaj zakrywać w ten sposób. I robimy sobie oczko ścisłe. W ten sposób. Jeszcze raz, czyli całe szydełko pod spód zabieramy. To jest tak naprawdę takie magiczne kółeczko na takim drewnianym kółeczku. Dokładnie i robimy sobie po prostu takie obrzeże z oczek ścisłych, cały czas też wrabiając sobie tutaj tą włóczkę tutaj, żeby po prostu ją ukryć. Żeby nam tutaj nie wystawała. I ja takich oczek robiłam sobie 14. W zależności właśnie od tego, jaką zrobiliście sobie tutaj szerokość dookoła, ile Wam po prostu potrzeba. Ja wyliczyłam sobie, że u mnie 14 takich właśnie tutaj oczek to jest wystarczająca ilość. Tak naprawdę trzeba sobie po prostu przymierzyć i sprawdzić, ile tych oczek potrzebujecie. Czyli tak, ja przerabiam sobie 14 cały czas, przerabiając w ten sposób. Oczywiście w którymś momencie tą włóczkę tutaj można sobie już uciąć, jeżeli robiliście już dosyć dużo, żeby później właśnie nie mieć problemu jej z ucinaniem. I przerobię sobie 14 do końca. Mam już przerabione moje 14 tutaj takich oczek. Chodzi o te oczka. Z tej strony mamy w ten sposób. I ostatnie oczko po prostu zamykamy oczkiem ścisłym i ucinamy sobie włóczkę, troszeczkę właśnie więcej, bo będziemy sobie teraz wszywać igiełką. Szukałam sposobu na wszycia szydełkiem, ale jednak igiełką okazało się to prostsze, więc nie chciałam tutaj komplikować. Potrzebujemy następnie jakąś igłę, może to być do włóczki, może to być jaką macie i nabieramy sobie tutaj na oczko. Ja robię cały czas podwójne, bo wiem, że wtedy właśnie będzie stabilniejsze do szycia. I teraz tak, będziemy tak naprawdę popatrzeć, musimy sobie na to kółeczko z przodu, ponieważ ten łańcuszek ma być widoczny, to będziemy się tutaj wbijać w
taką pęteleczkę. Widzicie, tutaj każde oczko z tyłu ma taką pętelkę, nie naruszając tej pętelki z przodu. Czyli jeżeli widzicie tą pętelkę, że Wam się nie naruszyła, to znaczy, że wyszukaliście dobrą pętelkę. I co robimy? Po prostu wiemy, że kółeczko mniej więcej nam tutaj będzie pasowało. Możemy sobie zawsze dorobić więcej tych oczek, jeżeli jest za mało. Więc po prostu przebijam się tutaj w pierwsze oczko, gdzie mam górę mniej więcej. Staram się przeciągnąć tą włóczkę. Pierwsze, wiadomo, że może być najtrudniej, bo trzeba sobie po prostu dopasować. Następnie tak naprawdę pracuję tutaj z tyłu. Czyli po prostu przebijam się w te oczka tutaj, to co Wam pokazywałam. Przeciągam włóczkę. A tutaj wbijam się dowolne pętelki, które tutaj po prostu widzę. I znowu zahaczam o tą tylną tutaj pętelkę. Czyli tak naprawdę szycie bardzo proste. Chodzi tylko o to, żeby w miarę mocno zaciskać sobie, nawet po kilka razy można sobie to przełożyć. Nie jest powiedziane, że musi być raz. I cały czas starając się dopasowywać do momentu, w którym po prostu wiemy, że już nam się tutaj ładnie dopasowało. I patrzymy cały czas. Oczywiście mi zawsze jak pokazuję, to się coś nie udaje, to jest standardowe. Oczywiście lepiej mi się to robi bez kamerki, ale mam nadzieję, że widzicie, o co tutaj chodzi. Że po prostu przebijam się, jak gdyby zszywając od tej strony. I cały czas staram się też właśnie patrzeć, jak tutaj to idzie, żeby nie zrobić sobie gdzieś za mało miejsca. I znowu, tu gdzieś przebijam się. Zawsze można kilka razy naprawdę te okrążenia zrobić, jak już robicie jedno, żeby po prostu usztywnić to łączenie, żeby, wiadomo, ramionczka muszą być w miarę mocno zszyte, żeby nam się tutaj nic nie popruło. Jak widzicie, tak naprawdę zakrywam całą tą nieładną część, którą tutaj miałam, dookoła. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ja po prostu, wybaczcie, ale nie zrobię tego dalszej części przy Was, bo jest to dla mnie po prostu niewygodne, a też muszę sobie popatrzeć, jak moja rączka idzie. Czyli cały czas wybieram i przyszywam sobie tutaj naokoło. W ten sposób. Łączenie tak naprawdę z przodu w ogóle nie będzie widać, więc po prostu skończę i zaraz Wam powiem, co dalej. I został nam do zrobienia jeszcze tylko paseczek. Słuchajcie, ja tę kółeczkę używam w taki sposób, że mój paseczek będzie robiony jak gdyby w całości i dopiero zszywany, jak już go zrobię. Czyli tak, powiedzmy, że to jest mój pasek. Później będę go przekładała przez oczko jedno, oczko drugie, w ten sposób. I te końcówki sobie zszyję. Ja na razie je zawiążę, żeby Wam po prostu pokazać, jak to będziemy wykonywać i żebyście sobie właśnie zwymiarowali, ile potrzebujecie tego paseczka. Po prostu użyjcie jakiegoś sznurka i spróbujcie sobie zawiązać go gdzieś i zobaczyć, ile potrzebujecie na ramię. Tak będzie wyglądał ten pasek, czyli po prostu przełożony przez kółeczka i w ten sposób będziemy go wykonywać. Oczywiście właśnie ten pasek, jak widzicie, nawet pasuje, jakbyśmy sobie zrobili go w kolorze ecru, czy nawet ze sznurka. Ja natomiast właśnie pokażę Wam, ponieważ tak jak mówię, ten pasek można zmieniać, bo to naprawdę, jeżeli Wam się znudzi, to będzie można sobie przełożyć inny. Można po prostu tamten spróć, znaczy szef, w którym będziemy po prostu robić i przekładać sobie również inny. Ten również kolor mi się podoba, ale ja pokażę Wam, jak sobie zrobić właśnie taki paseczek z tej zielonej włóczki. Natomiast Wy musicie sobie oszacować, jak długi będzie ten pasek, bo będziemy go właśnie wykonywać w całości. I ja już sobie zmierzyłam, że mniej więcej muszę zrobić 130 długości, mniej więcej, może być nawet 120, bo może się naciągnąć. Natomiast będziemy go robić oczkami ścisłymi, więc lepiej po prostu sobie dokładnie tymi samymi co tutaj, więc można sobie nawet przymierzyć. Ja miałam tutaj 8 oczek i te 8 oczek dawały mi 4 cm, więc mniej więcej, jeżeli chciałabym uzyskać około 130, to muszę nabrać około 250 oczek, więc ja przerobiłam sobie już próbkę i wiem, że te oczka po prostu 250 mi wystarczy. Będziemy robić wzdłuż i wracać, wzdłuż i wracać. Nie będę robiła poziomo, tylko pionowo, ponieważ wtedy brzegi krawędzie są brzydsze i tak naprawdę też nie musimy zbyt szerokiego tego paska robić, więc myślę, że wtedy byłoby po prostu bardziej pracochłonne, więc skupię się po prostu bardziej na robieniu paska z długości i powrocie
I myślę, że ten pasek nie będzie zbyt szeroki, po prostu zrobię tak naprawdę, żeby były może 2 rzędy całe. Ale to zaraz Wam pokażę, jak to będziemy robić. Czyli zaczynamy tak naprawdę od zrobienia sobie oczek łańcuszka. No to ja nabiorę sobie 250 oczek. Oczywiście robię sobie też to podwójnie, żeby paseczek był sztywniejszy i żeby się po prostu nigdzie nie rozwalił. Czyli nabieram sobie 250 i mam już nabrane moje oczka. Następnie robię sobie jedno oczko brzegowe. Odwracam robótkę i będę się wbijała tutaj w tą tylną pętelkę środkową łańcuszka. Czyli tak naprawdę tu mamy 2 oczka łańcuszka, a z tyłu mamy tą pęteleczkę. I będę przerabiała cały czas oczkami ścisłymi, czyli po prostu narzut i przerabiam. To jest dopiero początkowy łańcuszek, później będziemy się również wbijać w tylną pętelkę, ale ten początkowy musimy sobie przerobić, przerabiając właśnie tutaj w tylną pętelkę oczka ścisłe. I tak naprawdę ten łańcuszek dopiero teraz zacznie nam się formować, bo oczywiście po zrobieniu samych oczek łańcuszka on na pewno jest jeszcze zbyt luźny. Czyli tak, przerabiamy sobie do końca. Ja już przerabiałam sobie moje ostatnie oczko, jestem na końcu i na końcu robię sobie oczko łańcuszka, odwracam robótkę i jestem z tej strony. I tutaj również przerabiamy sobie oczka ścisłe, tylko wbijamy się w tylną pętelkę tego łańcuszka, czyli oczka. Cały czas wbijamy się w tylną pętelkę oczka, przerabiając sobie oczka ścisłe. W ten sposób. Tak naprawdę wzór jest cały czas taki sam, czyli po prostu tam i z powrotem przerabiamy oczka ścisłe, wbijane w tylną pętelkę. Na końcu robimy sobie zawsze oczko przejściowe i wbijamy się od razu w tylną pętelkę. I teraz tak, ja sobie po prostu przerobię do końca i jeszcze Wam pokażę, jak to na końcu wygląda. I już przerobiłam sobie kolejny rządek i tutaj się zatrzymuję na końcu, żeby Wam pokazać, że po prostu tutaj wbijamy się w całe oczko, żeby ta krawędź była stabilniejsza i przerabiamy sobie oczko ścisłe. I znowu oczko do góry, odwracamy i znowu przerabiamy sobie oczko ścisłe w tylną pętelkę. I tak naprawdę dotąd, dopóki chcecie, w zależności od tego, jaki chcecie, żeby ten paseczek był szeroki. Mój nie będzie zbyt szeroki, torba ma robić efekt wow, pasek niekoniecznie. Można oczywiście, tak jak mówiłam, zmienić kolor tego paseczka, dopasować sobie inaczej też go można. Tak naprawdę technik zaczepiania pasków też jest bardzo dużo. Ja tutaj wykorzystałam może trochę najprostszą, ale po prostu tak mi się podoba. I tak wygląda już kolejny rząd paseczka. Z tej strony widzimy właśnie już łańcuszek. Z tej jest troszeczkę inaczej. W zasadzie to po prostu im dłużej, więcej będziecie robić tych rzędów, to po prostu będzie to inaczej już wyglądało. I teraz tak, ja kończę sobie już sama ten paseczek, bo tak naprawdę cały czas jest to samo. Powiem Wam, jak u mnie wygląda. Zamocumujemy go i powiem Wam jeszcze na końcu, co można sobie dołożyć do tej torebeczki. Ja już zrobiłam ten paseczek, tak naprawdę zrobiłam sobie tylko ten rząd, który Wam mówiłam wcześniej, ponieważ uznałam, że nie będzie zbyt szeroki z racji tej, że po prostu jest tutaj podwójnie, więc on i tak będzie nam optycznie po prostu tutaj robił jako grubszy. Następnie przeplatamy sobie równo ten paseczek, układając do góry tak naprawdę tą stroną, którą chcecie, żeby była z przodu. I musimy tak naprawdę też popatrzeć, czy on nie jest nigdzie zagięty. W ten sposób. I będziemy sobie tutaj zszywać. Na końcu zrobimy sobie te oczko ścisłe. W ten sposób. I igiełką trzeba będzie zszyć sobie te 2 końce. Natomiast ja jeszcze pokażę Wam, jak ukryć te końce. Jeśli chodzi o to zszywanie, to nie mam jakiejś techniki. Po prostu biorę sobie igiełkę i staram się kilka razy w miarę po prostu przełożyć tutaj włóczkę mocno, żeby te końce się po prostu ze sobą połączyły. I oczywiście cały czas patrzymy, czy się nigdzie nam nie zagiął paseczek, bo musi po prostu być tutaj równo. Czyli kilka razy przekładamy sobie naokoło, mocno ściskając, w ten sposób sobie łącząc
Ja już sobie go złączę. Teraz tak, jeżeli połączyliście sobie ten paseczek, wiadomo, że to łączenie może Was drażnić bądź nie, bo w zasadzie ta torebka można uznać, że ma przymocowany już paseczek, ale ja mam jeszcze taki pomysł, żeby po prostu nas nie denerwowało, że na przykład się pasek rusza. Możemy w tym momencie, gdzie mamy właśnie tutaj szef, zjechać jak najbardziej do dołu i oczywiście owinąć sobie tutaj kilka razy, złączyć sobie ze sobą te dwa paseczki, trzymając równo, owinąć, wtedy mamy pewność, że te paseczki tak naprawdę też nam się nie będą zbytnio przekręcały. Oczywiście jest to dobrowolne, możecie to tak zrobić bądź nie, to wszystko zależy od Was, jak po prostu uważacie. Ja sobie po prostu kilka razy to owinę. Oczywiście z drugiej strony nie mamy tego sznureczka, ale ja po prostu sobie doczepię i podobnie sobie zrobię co tutaj. I tutaj mieliśmy łączenie z poprzedniego sznureczka, to ja sobie po prostu zawiązuję tutaj supełek. Ten supełek trzeba będzie przełożyć i ukryć do środka. W ten sposób. Po przerobieniu można go po prostu nawet szydełkiem przełożyć, przepchnąć do końca. Tutaj tak naprawdę też można zaczepić takiego chwosta, takiego frędzelka. To zależy od Was, jak sobie chcecie udekorować torebeczkę. I oczywiście z tej samej strony, z drugiej strony, na takim samym poziomie można sobie zawinąć jeszcze raz po prostu włóczkę tak samo. Wtedy mamy pewność, że te paseczki też tak nam nie będą uciekały. Ale to mówię, dobrowolne, jak chcecie czy nie. Ja natomiast jeszcze Wam chciałam pokazać, jak można udekorować sobie tą torebkę, ponieważ ja mam tutaj takie guziczki drewniane, a w zasadzie nie mogę się zdecydować, który założyć, więc wszyć, więc postanowiłam, że z jednej strony wszyję sobie ten, a z drugiej strony wszyję sobie ten. Czyli tak naprawdę w miejscu, gdzie mamy tutaj to kółeczko, po prostu możemy wszyć guziczek. I jeżeli nie lubicie, gdy Wasze torby się zbytnio właśnie otwierają, ja mam tutaj taki jeszcze zaczep magnetyczny, tylko niestety mi się druga końcówka zgubiła, a już mam, czyli tak wygląda ten zaczep do środka, do torebek i tak naprawdę przyszywając guziczek z tej strony możemy od razu wykorzystać włóczkę i przyszyć sobie ten zaczep, zaczepiając po prostu tutaj w miejscu, gdzie mamy guziczek, tak naprawdę dwustronne szycie. I ja sobie tak zrobię, oczywiście Wy możecie mieć swoje rozwiązania, swoje pomysły, ja tylko poddaję pomysł, co ja zrobię. No i w zasadzie torebka jest gotowa, mam nadzieję, że Wam się podobał filmik i że ktoś sobie ją zrobi. A ja oczywiście czekam na Wasze komentarze i bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia.